poprzednim odcinku Maluch Podróżnik przeszedł pierwszy na trasie serwis olejowy. Zabrał mnie na objazd bajkowej Kapadocji, gdzie dotarłem do jednego ze słynnych tamtejszych podziemnych miast. Miałem okazję spróbować tureckich smakołyków. Zaczęliśmy też pierwszy poważny górski sprawdzian Malucha, próbując zdobyć górę Nemrut. Pięknie, kurczę, pięknie. O, tam już widać kopiec na szczycie góry. O, i teraz, kurczę, równia pochyła przede mną. Trzymać prędkość muszę. Jezus Maruszku, kochany mój, jeszcze troszeczkę, jeszcze kawałek, jedziemy na tę górę, zobaczyć. Ja pierdzielę, maluchem wjechać na górę ponad 2000 metrów. A ja chciałem się zapytać, kto z was maluchem wjechał na górę, na szczyt góry? Ja, będąc skromny, ja wjechałem. O, kochana bestia. Wjechał, napocił się, ale wjechał. Udało się wejść na górę Nemrut, 2184 metry bodajże. I tutaj jeden z królów w I wieku przed naszą erą zbudował ten kopiec tutaj. To jest prawdopodobnie jego grób, ten kopiec, choć nie wiadomo, bo nikt się tam do grobowca nie dokopał. Ale w każdym razie ta głowa przedstawia właśnie tego króla, sam swój posąg zbudował. Posągi królów i bogów tutaj generalnie się znajdują, czyli szczątki tych posągów. Człowiek, który wpadł na pomysł stworzenia sobie pochówku na szczycie wyniosłej góry, musiał mieć nie lada wyobraźnię. Był to Antioch I, ormiański król Komagenu. Król Antioch I umiejętnie potrafił osadzić swe państwo w otaczającej go rzeczywistości. Sojusznik Rzymian, ale utrzymujący niezależność. Antioch I, budując swe sanktuarium i stawiając się na równi z bogami, pragnął stworzyć kult swej osoby i prawdopodobnie w ten sposób jednoczyć ludzi pod swoimi rządami. Posągi znajdujące się na dwóch tarasach, wschodnim i zachodnim, obecnie są zniszczone przez trzęsienia ziemi oraz dewastującą działalność człowieka. Wyobrażam sobie, jak kiedyś strzegły usypanego kurhanu. Dotarłem do Diyarbakir, stąd odbijam już na północ w kierunku Gruzji. Posterunków wojska i policji to jest sporo w tej części wschodniej Turcji. To jednak jest niespokojnie. Rejon ten zamieszkały jest przez Kurdów. Jeden z najliczniejszych narodów na świecie bez własnego państwa. Konflikt w Syrii i Iraku oraz sukcesy walczących tam Kurdów wzbudzają nastroje niepodległościowe również w Turcji. Napięcie jest odczuwalne nawet zza okna mojego malucha. Krajobraz znów się zmienia. Góry zostały w tyle. Droga przecina niesamowicie płaskie i ogromne przestrzenie. Po kilkudziesięciu kilometrach ponownie zmiana. Znowu wjeżdżam w góry. Im dalej na północ, tym bardziej zielono się robi. Tutaj ta Turcja znowu jest zupełnie inna. Pagórki porośnięte trawą.
krajobraz trochę irlandzki, można by rzec. Zmieniający się świat za oknem samochodu ciągle pobudza zmysły. Zapominam nawet o bolączkach z przerywającym silnikiem. Jego stukot też przestaje mnie denerwować. Mimo że pojawia się często i towarzyszy przy każdym postoju, gdy silnik jest rozgrzany. Ben yerleşiyor muyum? Co? Ben oraya gidebilir miyim? You're too big. Ben oraya girebilir miyim? You want to buy it? No, not for sale. Yeah, exactly. What is that? What's that? Co to jest? What's that? Yeah. Bu benden sana hediye. Aha. Hediye olsun. Okay. Thanks. Alo kucağıma götür eve. Yeah. Yeah. Dziękuję. Nie wiem, czy to jest. Muszę zbadać tę sprawę. Zdaje się, że jest to tezbih, modlitewny łańcuszek. Przypomina różaniec. Jest swego rodzaju amuletem. Pewnie dostałem go na szczęście, bym nie musiał nosić malucha. Zgłodniałem troszeczkę, a to ostatni pełny dzień. Hello. Abba. Hello. Hello. Bana ekmek veriyor. Ya ekmek falan. Ramazan yok. Yok ver dışarıda götür çiçeği. Ya ver. Aile evçeni sor. Var mı yemek var? İslam. İslam. Bu hayır yok. Ramazan İslam. İslam. Jest Ramadan. Tutaj nie uraczymy jedzenia, tylko jest taki chleb, nic więcej, więc jadę dalej w poszukiwaniu tureckiego kebabu. Nikłe są jednak szanse na znalezienie posiłku przed zachodem słońca. Chciałem zjeść kebabu, no. Tu proszę. Ramadan, twardo, nie ma jedzenia. Co zrobić, no? Jeszcze tak bardzo się nie zmęczyłem jak teraz podczas tej podróży. Pora jest wczesna, bo 5, ale już bym chciał do bazy dzisiaj zjechać. Podróże samochodem na szczęście mają tę zaletę, że dają ogromną wolność. Mówisz dość, zjeżdżasz z drogi i kończysz dzień. Męczyła nas ta droga. Wydawało mi się, że cały czas jedziemy pod górę właściwie. Non-stop wspinaczka na drugim biegu, po prostu szału można było dostać. Także ja jestem zmęczony, huczy mi we łbie. Maluch też jest dzisiaj zmęczony. Więc czas na zjazd do bazy. To jest moja baza dzisiaj, w takim pięknym otoczeniu. Na domiar tego zjadłbym coś. No dobra, dzisiaj żegnam się z Turcją. Jestem po ostatnim noclegu w tak pięknym miejscu i udaję się teraz do Gruzji. Nie spodziewałem się, że przejazd przez Turcję będzie tak interesujący.
Turcja zaskoczyła mnie swą niesamowitą różnorodnością. Zmienne krajobrazy, świetne drogi i przyjaźni ludzie. Nie byłem w Turcji długo. Mógłbym ten kraj jeszcze sporo eksplorować, ale mimo tego te kilka odwiedzonych po drodze miejsc zachwyciło mnie. Nowoczesny Istanbul, bajkowa Kapadocja, tajemnicza góra Nemrut. Mimo zmęczenia po wielu kilometrach jazdy każdego dnia, niezwykłe wrażenia dawały energię do parcia dalej. Pomijając chwilowo społeczne problemy i wewnętrzne konflikty, Turcja za okna mojego samochodu podoba mi się. Muszę wykorzystać moje zasoby jeszcze z Bułgarii, które wiozę. Ty, no nie mogę otworzyć. O, poszło. Na tym zamierzam dojechać do granicy z Gruzją. Teraz pójdziemy jak rakieta. Niesamowity jest ten wąwóz, naprawdę. Turcja jeszcze ostatniego dnia mnie zaskakuje swoimi malowniczymi drogami. Piękna trasa. Dawaj, kurczę, no! Ledwo na dwójce jedzie. Najtrudniej jest właśnie utrzymać prędkość na łukach takich ostrych, jak ten. Kurczę, ścianą góry jadę. No. Turcja, muszę powiedzieć, zaskakuje mnie pod każdym względem. Każdego dnia właściwie podróży przez ten kraj. No jest niesamowita. Choć nawet ostatniego dnia tej podróży, no proszę zobaczyć, kurczę, no coś niesamowitego. Właściwie każdy kilometr to jest coś nowego w tym kraju. Najpierw są góry, wzgórza, później mamy ogromne przestrzenie, zielone wzgórza, skaliste wzgórza, coś niesamowitego. Świetny kraj, naprawdę. Bardzo się cieszę, że tutaj wziąłem moją maszynę. Właściwie, że moja maszyna mnie tutaj zabrała. Dowiozła aż tutaj, w te rejony. Super. Kurczę, co za niesamowita trasa, no. Każdego dnia jest lepiej, naprawdę. Pojawił na mojej trasie. Proszę. Tu jakieś, kurczę, z megafon ktoś nadaje w tym tunelu. Zła sprawa. Po prostu tunel za tunelem. Ile już to kilometrów? Chyba z 20. O, ten jest najdłuższy. 1932 metry. Bierzemy go. Zawiało chłodem od razu. I w dół prowadzi. Jest to zdecydowanie jedna ze wspanialszych tras, którymi jechałem. Tutaj na koniec pobytu w Turcji. Piękno natury w połączeniu z doskonałą, niesamowitą zdolnością budowniczych. Coś niesamowitego. W tym momencie przejechałem tutaj na tej drodze jeszcze w Turcji.
kilometrów, czyli dystans, jaki zrobiłem maluchem podczas pierwszej ekspedycji z cyklu po drodze maluchem wzdłuż granicy Polski w 2009 roku. Morze Czarne! Jestem na granicy turecko-gruzińskiej. Czekam jeszcze po stronie tureckiej na odprawę paszportową. I za chwilę będziemy w Gruzji. No to wszystko sprawnie poszło. Jesteśmy w Gruzji. 6. kraj na trasie. Pykasz tam coś w tym silniku, ale do Gruzji mnie dowiozłeś. Gdzieś? Dzielny jesteś, dzielny. Witam w Gruzji. Batumi. Batumi, takie miejsce na przełomie lat 70. i 80., kiedy jeszcze tutaj były republiki radzieckie, to był szczyt marzeń Polaków, żeby tutaj się wybrać do tego kurortu, taki kurort nad Morzem Czarnym. Pomyśleć, że przyjechałem szczytem marzeń Polaków z przełomu lat 70. i 80. do szczytu marzeń Polaków, wakacyjnych oczywiście. No. To służyło do wakacji, wyjazdów wakacyjnych, no i Batumi, ten szczyt marzeń. No, tak się złożyło. Ten motoryzacyjny szczyt marzeń ciągle wzbudza w świecie ogromne zainteresowanie. Do tej popularności trzeba się przyzwyczaić. Nie zostaję jednak w Batumi na wakacje. Tłuste czaczapuri na śniadanie, potem orzeźwiający kwas i w trasę. Gruzję planuję przejechać na skróty. Batumi, takie cysterny tutaj spotyka się na rogach. Też sprzedaje się z tych cystern kwas chlebowy. Pitny. Tak. Tutaj pani nalewa z cysterny. Kwas. Dobra. Gruzja to kraj o długiej historii. Przez kilka wieków fragment Imperium Rzymskiego. Potem drugi kraj na świecie po Armenii, który oficjalnie przyjął chrześcijaństwo. Gruzini toczyli wiele wojen, m.in. z Arabami i Mongołami. Na dobre dopiero poddali się Imperium Osmańskiemu i na przełomie XVIII i XIX wieku carskiej Rosji. Krajobrazy gruzińskie cieszą nawet za szyby mojej maszyny. Kraj ten leży wciśnięty pomiędzy góry Kaukazu na północy i Małego Kaukazu na południu. Gruzję zamierzam szybko przejechać. Droga biegnie skrótem wzdłuż pasma gór szafszeckich i granicy z Turcją. Z początku droga to sielanka wśród malowniczej scenerii. Szybko jednak ona się kończy, testując kolejny raz wytrzymałość malucha i moją cierpliwość. Droga staje się istną przeprawą, wymagająca dla niejednego samochodu z napędem na 4 koła. Boje, kamienie, odjazdy dają w kość. Walczymy z całej siły. Wytchnienie daje obserwowany świat, wynagradza swym pięknem. Maszyna musi czasem odpocząć, nie mówiąc o mnie. Miejsc na ciekawy postój jest na szczęście wiele. Takiej stacji to ja dawno nie widziałem, ale działa. Cały czas funkcjonuje ta stacja. What's your name? Arkady. Georgi. Jurgi. My name is Georgi. Georgi. Georgi obsługuje tą stację. Village name. Tu czas jakby się zatrzymał. Nawet tutejsze pojazdy są z innej epoki, a w odwiedzanych po drodze wsiach
Życie nie zna zgiełku i pędu XXI wieku. Robi się coraz wyżej, cały czas pod górę, w użyciu tylko pierwszy i drugi bieg. Zapomniałem już, jak wygląda asfalt. Czuję, jakbym znalazł się na wierzchołku świata. Który to raz maluch mnie nie zawodzi i doprowadza w tak piękne miejsce. Maluch zdobywca. Ale dzisiaj się wkopałem z maluchem. Kurczę, miała być sielanka, piękny przejazd przez góry, a droga po prostu była, wykończyła nas ta droga. Po prostu ja jestem zmęczony. Maluch chyba jest w ostatnich śrubkach jedzie. Po prostu coś niesamowitego. Maluch wiózł mnie na kolejną górę, no. W Azji to po prostu co chwilę, każdego dnia właściwie się wspinam, no. Ja tutaj czekam na ten Pamir, gdzie miały być góry, a właściwie każdego dnia jakaś jest wspinaczka. Ale nic. Bestia dała radę i będziemy tutaj spać w takiej scenerii. Bo co się okazało? Wjechałem na tą górę. Tutaj mamy jedzenie piękne. Proszę. Kolacja już czeka. A z drugiej strony okazało się tam za tym barakiem jest hotelik. Kurczę, taka niespodzianka, no. To właśnie lubię w podróżach. Jedziesz, nie planujesz, jedziesz przed siebie, docierasz w takie miejsce i wszystko masz. Jedzenie, nie musisz gotować, hotelik już czeka, nie musisz rozbijać namiotu. Taka niespodzianka po drodze po prostu. Pół dnia zajęło mi przejechanie 100 km ciężkiej drogi i wspinaczki na 2025 metrów nad poziomem morza. Przełęcz Gordetzi doprawdy jest zbawienna.